Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie to testowanie 750 przekładniowego silnika w tylnym kole. Maszyna prezentuje się w ten oto ładny, piękny sposób. Jak widzicie, znowu mam sakwy. Zadajecie mi często pytania, po cholerę ty te sakwy wozisz? A no z różnych powodów. Raz, że lubię jeździć z sakwami, zawsze mam poręczne miejsce. Poza tym mam cały sprzęt do nagrywania, mam trochę statywów, baterie, gimbali, takich różnych pierdół, a nie będę tego w plecaku na plecach nosił podczas jazdy, bo ja po prostu nie lubię takich rzeczy. Picie, no takie podstawowe, no gdzie miałbym to wsadzić? Na bagażnik? Koszyk miałbym założyć albo coś? No nie, ja wolę sakwy. Tak jeżdżę na co dzień i tak się po prostu przyzwyczaiłem, tak lubię. Dobra, ale mniejsza o to. Silnik 750 W w tylnym kole. Zobaczcie, jaki kurde skubaniec jest mały. Naprawdę jest mały i tak szczerze powiedziawszy, gdyby nie ta skrzynka i ta wtyczka tutaj, chociaż dla zwykłego śmiertelnika też pewnie to jest niejasne, co to jest, nikt nie powie, że to jest rower elektryczny. Tak na pierwszy rzut oka, nie? No bo nie widać tego. Zrobimy sobie testy, zobaczymy jak tym się jeździ. No ja już przejechałem kawałek. Fajna moc, fajna. No pod górki się podjeżdża znacznie lepiej. Jest znacznie żwawszy przy starcie niż bezpośredni silnik, czyli ten większy, taki co miałem w tym kole. Mam jedną baterykę ze sobą dzisiaj, słuchajcie. Bateryka jest tutaj umieszczona w trójkącie. Moc oczywiście nastawiona jest na maksa, czyli wszystkie możliwe parametry są ustawione na maksymalną moc i pojedziemy. Zobaczymy, z czym to się je. I standardowo zrobimy sobie test podjazdowy, zobaczymy jak się podjeżdża pod górę, test prędkości maksymalnej, test na manetce, na zwykłej, no takie wiecie, standardowe testy, co ja lubię robić. Już w późniejszych odcinkach zrobimy sobie testy spalania, czyli testy wytrzymałości baterii na poszczególnych biegach. Teraz też Wam pokażę na poszczególnych stopniach wspomagania, a jest ich 5. Przypominam, że jest tutaj LCD 8H, ale przy LCD 3 czy LCD 5, tym małym takim, jest dokładnie to samo, takie same parametry ustawień są. Ten ma troszeczkę rozszerzony, te LCD 8H o parametry L, ale ja nie wiem o co w nich chodzi dokładnie, więc się nie będę zgłębiał. W każdym razie pokażę Wam na każdym parametrze jak się jedzie. Nie wiem jak to będzie z tym moim GoPro, słuchajcie, bo na chwilę dzisiejszą nie kupiłbym żadnego GoPro, słuchajcie, bo no, to jest masakra totalna te kamery jakaś. Słuchajcie, jest 8 stopni w tej chwili, mam do GoProsa 3 baterie. Przedwczoraj robiłem nagrywki z Alpha N8, na które Was serdecznie zapraszam, tutaj macie filmik i nie mogłem kurde nagrywać podczas jazdy, bo mi się kamera wyłączała co chwilę. Ja patrzę na monitorek, piszę battery too low i kamera się wyłączała. Mówię, jak battery too low? Jak mam 78% baterii? No to cyk, zmieniłem drugą baterię. Pyk, pochodziła parę wszystko jest ok. Trochę przejechałem, kamera się przechłodziła, włączam, 10 sekund, bach, battery too low. A tam kurde z, nie wiem, z 85%, nie? No mówię, szlak mi jasny trafi. Tak kilka razy włączyłem, wyłączyło się, wyłączyła, włączyłem, wyłączyła i w końcu zaczęła działać. No to przyjechałem do domu na fora internetowe dotyczące GoPro. No się okazało, że to jest przypadłość właśnie 9. 10 też, słuchajcie, tej nowej co wyszła, że przy niskich temperaturach, 8 stopni, to jest niska temperatura dla GoPro, baterie nie są przystosowane. I wiecie co napisali na forum GoPro? Ci od GoPro, że przed użyciem kamery najlepiej ją trzymać w wewnętrznej kieszeni, żeby się odgrzała od ciała, tak samo baterii i tuż przed nagraniem zacząć wyciągnąć i nagrywać. Serio? GoPro, serio? No masakra totalna, słuchajcie. I mało tego, problem jest znany, dlatego że słuchajcie, teraz 30 listopada GoPro do 9 i 10 wypuszcza specjalną baterię, która zwie się Enduro, która będzie działała do minus 10 stopni. Słuchajcie, no rewelacja, kurde, kamera sportowa i specjalna bateria musi być wypuszczona, żeby kurde działała przy minus 10. Wow, GoPro, wow, po prostu. Nie, więcej GoPro nie kupię, słuchajcie. To jeszcze nie koniec mankamentu, słuchajcie. No mógłbym o GoProsie gadać i o wadach tyle, że nie wiem, chyba specjalny odcinek na ten nakręcę, bo tego tyle naprawdę jest i problemy z mikrofonami i ginące dźwięki. Albo nagrywacie klip, przychodzicie do domu, tylko że nie ma dźwięku, nie? Dobra, mniejsza o to, dobra. Koniec marudzenia, nakręcę o tym oddzielny odcinek. Skupmy się na rowerze. Jedziemy testować. Zobaczcie, pogoda jest przekozacka. Nie jest zimno, nie jest ciepło. 9 stopni. No 9 stopni jest w tej chwili. Znaczy GoPro nagra, jeżeli podłączycie do zewnętrznego źródła energii, ale to też nie każde źródło energii, które podłączacie do GoProsa jest w stanie zasilić tą kamerę, bo będzie się Wam wyłączać. To też tak na marginesie nakręcę oddzielny odcinek, bo jest o czym gadać. Lecimy, bo się nagadałeś, kurde, namarudziłeś, a rower stygnie, kurde, i czeka na nas. No to jedziemy.
Zanim pojedziemy, słuchajcie, koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo jest to po prostu dla mnie bardzo ważne. Jest to bardzo pomocne dla zasięgów moich filmów i chciałbym dotrzeć do jak najwięcej liczby osób. Także nie zapomnij, klikaj i koniecznie dzwoneczek. Będziesz powiadamiany o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A teraz Marcin, w końcu jedź, bo gadasz i nic z tego nie wynika. No dobra, no, to jadę. A few moments later. Słuchajcie, tak jadąc w terenie takim leśnym, no już powiem wam, zobaczcie, na którym stopniu wspomagania jadę, na drugiej asyście. Bardzo niewielki stopień wspomagania jest. On fajnie jedzie, słuchajcie, leciutko, delikatnie. Czuję potencjał, kurde, w tym silniku. Standardowo pojedziemy za nowo. Najpierw pojedziemy zrobić prędkość, bo bateria jest naładowana na fulla. Znaczy już ma 53,7, 8, coś takiego, 53,8. O, prawie, dlatego chcę jechać na jak najmniejszym stopniu, weźmy jeden i polecimy sobie tak o. No powiem wam, kurde, na pierwszym stopniu wspomagania po takiej trasie się elegancko, lekko jedzie, słuchajcie, no to kurde, coś czuję, że drzemie w tym niezły potencjał ekonomiczny, że tak powiem, czyli bateria nam starczy na bardzo, bardzo długo, ale to zrobię sobie osobne testy, ale najpierw zobaczymy takie testy podjazdowe, oczywiście to jest taki, kurde, tędy, kurde, patrzcie, pierwszy stopień wspomagania i normalnie podjeżdżam, tak bez żadnego, wiecie, wysiłku. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego silnika. Zobaczcie, ja jadę cały czas na pierwszym stopniu wspomagania i mi to w zupełności wystarcza. I jeszcze co najlepsze, słuchajcie, jest, zobaczcie, gdzie na przykład on ma bardzo fajny start praktycznie od zera. Patrzcie, jadę na takiej wysokiej przerzutce, czyli mam 3 i 8 nastawione, czyli najciężej się pedałuje. I teraz przyhamowuję. No i wiadomo, że ciężko ruszyć z takiego przełożenia, no to wciskam sobie manetkę i momentalnie mi przyspiesza, zobaczcie. To jest nie do pomyślenia w bezpośrednim silniku, ponieważ bezpośredni na starcie ma problem z ruszeniem i nie wolno przejąć tam z powerem, bo można niezłego ambarasu robić. Oczywiście mówię do tego silnika 1000 W porównuję, bo właściwie do tego co mam, podejrzewam, że inne mają tak samo, że na starcie jest im ciężko, dopiero jak się rozbujają, wtedy mają prędkość. No, przyspiesza elegancko generalnie ten silnik, a ten przekładny jest praktycznie od zera, zobaczcie. Znowu, powiedzmy, przyhamowuję sobie i ciężko mi z tego przełożenia pedałować, no to wcisnę sobie manetkę i zobaczcie, z miejsca startuje sam, nie? I tu wygrywa przekładniowiec. No a poza tym mówię, no zobaczcie, jadę sobie cały czas z taką prędkością, 21, dla mnie to jest prędkość idealna, taka podróżna, mówię, bo ja cały czas mówię o ekonomii spalania baterii, tak nazywam w cudzysłowie oczywiście, zużycia baterii. Przy takiej prędkości będzie praktycznie niewielkie. 115-114 W mi pokazuje zużycie w tej chwili. No i tak sobie jadę, nie? Zaznaczam, że wszystko w sterowniku, znaczy w wyświetlaczu tutaj mam ustawione na maksa, czyli ten słynny parametr C5 mam na 10 nastawiony. Dobra, ale skoro już tutaj, słuchajcie, jedziemy, to zrobimy sobie test. Czekajcie, bo znowu lasy wycinają. Tak jest, znowu cięcie lasów, elegancko. Zrobimy sobie test na początku, słuchajcie, test jazdy na poszczególnych stopniach. Jak już mówiłem, wszystko jest na maksa, więc zaczynajmy. No macie tu pierwszy stopień wspomagania akurat nastawiony. No i jadę sobie tak spokojnie, trochę siły wkładam, 17 na godzinę, 103 W w tej chwili pokazuje. Prędkość mam odblokowaną oczywiście na maksa, czyli tak jak pozwala wyświetlacz LCD 8 KT 8H. Na 72 km oczywiście tyle nie pojedzie ten silnik, nie ma co marzyć. Dobra, przełączam teraz na drugi stopień i to nam daje, czekajcie, bo stopniowo to jakoś rośnie, 160, 170. Przyhamuję, żeby zobaczyć w piku ile ma. Wiecie, zobaczymy, jeszcze niech narośnie, jakoś tak dziwnie wolno rośnie. 180 i stanęło. No nie, trochę tam rośnie. No 191, 197, no 200 W. Dobra, zobaczmy, do ilu się rozbujasz na tym drugim stopniu. Tak spokojnie, pedałując oczywiście mówię. No już prędkość wyższa, 23. No przyjmijmy 24, niech będzie. Dobra, trzeci stopień. Sprawdźmy w piku. Przyhamuję lekko, hamuję lewym hamulcem, gdzie nie mam czujki odcięcia, więc będę mógł sprawdzić pik.
316, 320, 330, 340 i spadło. Dobra, 340 przyjmijmy i lecimy. Powoli się rozpędzamy. 26, 27. Tak możecie trochę słyszeć, przerzutka przeskakuje. Nie jest do końca wyregulowana dobrze, ale nie o to chodzi. 27, no dochodzimy do 28, powiedzmy. Dobra, 28, 310 watów. Trzeci bieg. Czwarty. Pik. Czekajcie, przyhamuję trochę. Pik ma 440, rośnie. ...480. 480 watów, dobra. Sprawdźmy prędkość. Ale pizga w uszy, kurde. No już tutaj trochę szybciej. 30, 31, 32 i nadal czuć, że delikatnie się rozpędza, nie? 33, no 33 przyjmijmy. No i został nas 5. stopień, czyli max z pedałowaniem. Od razu to będzie test prędkości maksymalnej. Zaznaczę, że mam opony klockowe, więc ta prędkość nie będzie jakaś zabójcza. No ale zobaczmy. 5. Dobra, pik. Zobaczmy w piku ile jest. Ale mi telepie. W piku 870, 880, 890, no 900 przyjmijmy. 900 watów. Ale już wyje, kurde, jak tramwaj. Czasami jak w tramwaju się siedzi, słychać te silniki, nie? No tak tutaj. To sprawdźmy od razu prędkość maksymalną. 32, już moc maleje. 33, 34, 35, no 35, no więcej nie pójdzie, ale mówię, no opony mam klockowe, które sprawiają niesamowity opór. Dobra, tak to wygląda. 35 na maksa. A teraz słuchajcie, zobaczcie, stanę sobie. O, jaka cisza. Stanę sobie, przerzutka mam 3, 8, wy tego nie widzicie, czyli największe kółko z przodu i najmniejsze kółko zębate z tyłu. I teraz zobaczcie, jak on szybko się będzie zbierał, bo jak wiecie, na takim ustawieniu normalnie ruszyć by było ciężko, strasznie duży opór. Zobaczcie, bez manetki. Niech się zacznie, załączy pas. O, zobaczcie, uruchomił się. Patrzcie, jak szybko rośnie prędkość. No w mgnieniu oka, widzicie? I osiągamy maksymalną prędkość po paru sekundach. Dobra, teraz to samo robimy z manetką i od razu zrobimy test VMAX na manetce. Delikatnie naciskam, nie na maksa od razu i teraz na maksa, patrzcie. Wiecie, żeby ruszyć, żeby nie nadwyrężać zębatek. 900 watów. 820 watów, 34 na godzinę, 35, 36, 37, sama manetka, cały czas mówię sama manetka, 700 watów, no 37. A teraz pomogę jeszcze nogami z manetką wciśniętą. 500 watów pokazało od razu, no i 40, widzicie? No i więcej już bym mógł jechać, ale musiałbym ostro pedałować. A to nie o to chodzi. Całkiem znośna maszynka, no ale podoba mi się właśnie to, że nie musicie tak miętolić tymi biegami, słuchajcie. Dojeżdżacie gdzieś do świateł, powiedzmy, nie staniecie nawet na światłach, kurde, przerzutki nie zmieniłem, nie? Kurde, co teraz zrobić? No to delikatnie maneta i już ruszacie. I się nie martwicie, kurde, nie? Że macie przerzutkę nie taką jak trzeba. No rewelacja. Dobra, stanę sobie gdzieś tutaj. Oczywiście, jak to w sterownikach KT, serii KT i wyświetlacza, czy to LCD 8H, czy to LCD 3.5, macie funkcję tempomatu, którą aktywujecie, pedałujecie i przytrzymujecie strzałeczkę w dół
i pokazuje się napis Cruise. Nie wiem, czy widzicie dobrze, kurde, z tej strony, o, taki napis Cruise. I w tej chwili rowerek sam jedzie bez pedałowania, starając utrzymać się tą prędkość. Oczywiście nie jest to jakieś, tak wiecie, idealne takie, że będzie tak Wam trzymało czy inaczej, nie? Ale no, jest to przydatna bardzo funkcja, zwłaszcza w trasie, jak jedziecie gdzieś dalej i nie chce już Wam się pedałować. Ja to często wykorzystywałem tak w trasie, wiecie, dupa boli, to wtedy się tak troszeczkę człowiek odchyla na nodze, stając na pedale, żeby tą dupę podnieść z siodełka i jedzie się wyśmienicie, tak? Przez jakiś przynajmniej czas, zobaczcie, jakie spalanie małe, jadę sobie 12 na godzinę, 90 watów pokazuje. No, rewelka. Teraz naciśnięcie albo manetki, albo hamulca. Oczywiście wyłącza Wam ten tempomat. Zobaczcie, nacisnę hamulec. Już jest wyłączony. Także warto zakładać te czujniki. Nie no, ten rowerek jest teraz rewelacyjny. On się tak zbiera. Jest dużo lepszy ten silnik niż 1000 W. Naprawdę. Kurde, normalnie torpeda na kołach. Powiem Wam, że maszyna jest po prostu wyśmienita, strasznie mi się podoba. Dopracować jeszcze przerzutki, żeby to ładnie wchodziło, ale musiałbym zainwestować w jakiś lepszy osprzęt przerzutkowy, bo to jest taki nie do końca mi się podoba. Jeszcze taka wersja budżetowa Shimano, nawet nie wiem jaki model, ale coś lepszego, żeby to ładnie chodziło i będzie po prostu przerewelacyjny silnik. Nie no, zajebisty. Tylko mankament jest tego typu, że to jest na kołach 29 cali, więc ta siła jest po prostu dużo, moment, że tak powiem, jest mniejszy niż przy rowerach z kołami 26 cali, prawda? Ale możecie sobie takie właśnie zamówić z kołami 26. Jak Was interesuje ten produkt, słuchajcie, macie link do niego w opisie na dole, bardzo fajnej cenie. Naprawdę polecam. Polecam, bo jest po prostu rewelacyjny. No i spójrzcie sami, no kurde, jeszcze raz, no. Spójrzcie kurde sami, no zobaczcie, no w ogóle nie widać, że to jest elektryk, prawda? No u mnie widać przez tą skrzynkę, tak, że to jest no, niby elektryk, chociaż i tak nie do końca każdy wie, o co chodzi. Ale jakbyście mieli torbę na przykład, albo sakwy tylko same i tam gdzieś sterownik pomieszczali, albo w tym pojemniczku, jak Wam pokazywałem na unboxingu, czy przy montażu jest taki, w zestawie jest pudełko na sterownik, gdzie możecie skosować, też nie będzie widać, że jest to rower elektryczny. No zobaczcie na tą piastę z tyłu. No nie widać, że to jest elektryk. Pamiętam do dziś, jak przyjechałem kiedyś do pracy MXusem 350 montowanym w przednim kole. Wcześniej jeździłem silnikiem 1000 W. W ramach testu kupiłem sobie silnik, właśnie tą MXusa 350. Wsadziłem w przednie koło, bo chciałem zobaczyć, jak w przednim kole się będzie jeździło. Przyjechałem do pracy i kolega do mnie: w końcu żeś wywalił ten silnik i jeździsz normalnie. Ja tak patrzę na niego, nie? Mówię: a ty, ale tu jest silnik. No gdzie? No przecież nie masz. Zobacz z przodu. To jest silnik? On do mnie? Ja mówię: no, to jest silnik. Kurde, ja pierdzielę. No także widzicie, no tutaj to się nikt nie kapnie, no bo z przodu ten gruby to jeszcze ten gruby, taka piasta grubsza może się kojarzyć z silnikiem, chociaż są piasty, te dynamo w piaście, prawda? One są takie, wiecie, ktoś nie zwróci uwagi, że to jest troszeczkę większe, nie? Ale tu, z tyłu, w życiu nikt wam nie powie, że to jest elektryk i to mi się bardzo podoba. Chciałbym kiedyś przetestować taki silnik, słuchajcie, w przednim kole, takiej dużej mocy, bo już jeździłem tym małym i byłem bardzo zadowolony. Tam są mankamenty, bo są uślizgi koła, ale to nic. Chciałbym kiedyś przetestować. Może mi się uda. Dobra, jedziemy testować te górki, podjazdy, bo się rozgadałem znowu jak zwykle i ten film będzie godzinę trwał. Dobra, jedziemy. Dobra, to polecimy sobie teraz spokojnie na testy podjazdu. Mogę mówić trochę zniekształconym głosem, bo mam komin założony na ryj, znaczy, że buzie, tak powiem ładnie, i mogę mieć zniekształconą mowę, ale to myślę, że Wam nie przeszkadza. Chyba mnie rozumiecie. Wszystko się okaże z tymi podjazdami, jak to pójdzie. Zauważyłem, że jakieś stuki dochodzą mnie z supportu. Przy montażu ten rower, słuchajcie, długo dosyć stał i tak nie wiem, czy coś tam się stanęło w suporcie, ale korby strasznie ciężko mi się obracały, musiałem tam posmarować co nieco.
no i się rozruszały. Chyba mi się wydaje, że czas na wymianę supportu. No też jakieś takie dziwne trzaski z niego dochodzą czasami. Jakiś luzów załapał albo coś. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, spotykamy się na podjaździe, na teście podjazdu. No, to stanąłem sobie, słuchajcie. Zróbmy sobie teraz test podjazdu. Jak widzicie, no jest moja górka, słynna górka testowa. Ona jest dosyć stroma, bo oczywiście tego na kamerze za Chiny pańskie nie widać. Zobaczcie, jaki piękny, gustowny ślad hamowania, bo słuchajcie, tam też jest taka malutka góreczka, jest tam jest taki dłuższy podjazd. No i tak się rozpędziłem, że tutaj, kurczę, zobaczcie, tak nie mogłem się wstrzymać, tak wiecie, jak nastolatek, tak, kurde, zahamować. Bokiem nie będę wchodził, bo już kiedyś się bokiem chciałem wejść, to się wyglebiłem. Robimy sobie standardowy podjazd, ale powiem wam, że no kurde. Tak mi się podoba jazda z tym silnikiem, że no tylko te przerzutki muszę wyregulować. O, ja po prostu szału dostaję z tymi przerzutkami. Tak perfekcyjnie wyregulować przerzutkę to jest sztuka naprawdę. Bo... Dobra, podjeżdżamy. Ustawiam kamery i robimy standardowy test podjazdu. Kurde, się wysłowić nie mogę. To zimno, dlatego 9 stopni, Marcie, jakie to zimno, no ale tak jest. Dobra, ustawiam kamery i robimy podjazdówkę. Dobra, słuchajcie. Wow! 5. stopień wspomagania, przerzutka najłatwiejsza. Zaznaczę, że to są przerzutki standardowe, czyli z przodu 3 blaty, z tyłu mamy przerzutkę 8-biegową. Wszystko jest nastawione na 1, czyli najłatwiejsze przełożenia i lecimy. No ja już wjechałem, słuchajcie, to już wiem o co chodzi, ale zobaczcie, jak to się jedzie. Na samym początku pojadę na samej manetce, ponieważ nogi mi... Mam z tyłu 40 chyba 2 albo 36 kasetę, ale nogi mi uciekają, więc pomogę dopiero nogami, jak będę już tam podjeżdżał wyżej, bo ma niewielką odległość, tutaj on się już sam zdrapie na samej manetce. Zobaczcie. No to startujemy. Sama manetka. Zobaczcie, jak pięknie rusza. Powiem wam, że bezpośrednim tak bym nie wjechał. Dobra, pomagam mu teraz trochę. Tutaj troszeczkę bardziej płaskiego jest. Znowu manetka. Dobra, pomagamy. Zobaczcie, macham nogami dosyć szybko, ale patrzcie, mogę jedną rączką sobie wjechać bez problemu. Idealnie się wjeżdża bez najmniejszego problemu. I jeszcze raz wam pokażę, jak to się jeździ. Ale powiem wam, że ten rowerek jest kurde stworzony do jazdy w teren. On się tak trzyma na tych oponach. Polecam, naprawdę. Jeszcze raz, sama maneta. Znaczy trochę rozpędzę nogami, żeby nie obciążać zębatek. Słuchajcie, w piku 966 watów. 990, no powiedzmy, przyjmijmy 1000. Zobaczcie. No rewelacja, bez najmniejszego kurde problemu. Normalnie można, słuchajcie, na koło stanąć się na plery wywalić. No. Słuchajcie, no kurde, normalnie rewelacja. Zaraz ten kabel wystaje, ale tak ma być. Wiecie dlaczego dyszę? Nie dyszę dlatego, że ciężko było podjechać. Wiecie co, ja dla was kiedyś nakręcę materiał, jak to wygląda od strony youtubera, jak się kręci, słuchajcie, żeby zrobić dobre ujęcia, lata się z jednego miejsca na drugą, włącza kamerę jedną, ja jeszcze na 2 kamery jadę, to trzeba synchronizować wszystko. Latam tu, wracam, cofam. Dajcie mi chwilę, trochę odsapnę i skomentuję to, co przed chwileczką żeśmy widzieli. Kurde, aż się zgrzałem z tego biegania, słuchajcie. Niemiłosiernego banana mam na twarzy, jak widzicie. Powiem wam, że ten silniczek jest po prostu przerewelacyjny. No kurde, no nie kłamię, nie oszukuję was. Jeździłem przekładnióweczką tą 350 M-Xusa i też byłem z nią zadowolony, bo ja jeździłem do pracy, miałem taką górę tam na Unii Lubelskiej, tak pod górę się podjeżdżało, słuchajcie, i ja sobie nastawiałem jakiś niski stopień wspomagania, jak z kimś na przykład szedłem, bo akurat ktoś z pracowników do autobusu, do pracy z autobusu szedł, no to ja sobie siedziałem wolniutko, słuchajcie, on mnie tak wciągał, a ten, no kurde, no rewelacyjny, no jest po prostu geniusz w czystej postaci. Moc jest naprawdę duża, jak widzieliście, prawie 1000 watów wyciska z mojej baterii. Sterownik ma 20 chyba 1, dokładnie nie pamiętam w tej chwili. Musicie zobaczyć, tutaj macie film z unboxingu z boku, możecie zobaczyć, tam właśnie prezentowałem dokładnie, jak wygląda ten sterownik. W każdym razie chyba 21 amperów plus 1 amper. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, no ale 1000 W. Widzieliście, no 1000 W mi wycisnął i powiem wam, że pod taką górę wjeżdża się naprawdę rewelacyjnie. Nawet bym powiedział, że lepiej niż Bafangiem 750. Nie wiem, czy się nie porwałem za zbyt mocne stwierdzenie. Za krótko jeździłem jeszcze, ale na dzień dzisiejszy powiem wam, że no kurde, rewelka. Jeszcze jakby założył z tyłu tą kasetę taką dużą, wiecie, przerzutkę, no znaczy tą kasetę dużą z tyłu,
no to bym powiedział, że wjeżdżałoby się całkiem. No, jeszcze zrobimy sobie, słuchajcie, podprowadzankę. O, zobaczymy, właśnie. Zobaczymy, jak się podprowadza. To jest właśnie istotny aspekt. Znaczy, o co chodzi? No, chodzi o to przytrzymanie tego przycisku strzałeczki w dół. Uruchamia wam ten tryb podprowadzania, jak pod górę na przykład wam jest ciężko, żebyście, wiecie, roweru nie wpychali. Sprawdźmy, zobaczmy, jak to podprowadzanie działa tutaj na kawałeczku tej górki. Dobra, myślę, że tutaj starczy. O, chodź tu, żeby nas dobrze widać było. Nie będę schodził tam na dół, bo to nie o to chodzi. Sprawdźmy sobie, jak sobie poradzi z podprowadzaniem. No, stoicie pod taką górką, no i tak trzeba by ręcznie, wiecie, wpychać. Maszyna dosyć ciężka, no po co się męczyć, jak można to zrobić inaczej. Oczywiście można to zrobić manetką, ale zobaczcie, no, musicie kontrolować. Jaki wyrywny. Musicie kontrolować moc tej manetki. Po co? Jak można, słuchajcie, tu macie przycisk, przytrzymujemy. Zobaczcie, widzicie? Też nacisnę hamulec na razie i przytrzymam. Tutaj na wyświetlaczu pojawia się taki gustowny ludzik. O. I teraz jak puszczę hamulec, to on mi, a widzicie? Sam wjeżdża. Troszeczkę za szybko. Bafang robił to bardziej subtelnie, ale zobaczmy jeszcze raz. Naciskam sobie strzałeczkę w dół, pojawia się ludzik, puszczam hamulec i żwawym krokiem rowerek mi po prostu sam wjeżdża, także to też tutaj działa wyśmienicie. No i dobra, i tyle by było z tych testów. Na razie, słuchajcie, tych takich podstawowych testów. Oczywiście zrobimy sobie jeszcze testy spalania, jak ja to zawsze nazywam, będę tak nazywał, bo tak lubię, czyli zużycia energii na określonej mocy, w określonym czasie i w określonych kilometrach przejechanych. Zobaczymy na ile starcza, ale powiem wam już jedno. Zużycie prądu jest na rewelacyjnie niskim poziomie. Zaraz wam coś pokażę, jak do roweru dojdę, bo trochę odszedłem. Włączmy go, zobaczcie. Przejechałem 12,2 km. Baterii mi zostało 51,1. A jeszcze robiłem podjazdy, jeszcze szalałem na najwyższych mocach. Widzieliście, te testy robiłem. Także miejscami zużycie było bardzo wysokie, a mi zeszło niewiele. Naprawdę mi zeszło niewiele. Pomijając te szaleństwa, które tam robiłem, to jadąc normalnie standardową prędkością, powyżej 20-22 tak na godzinę, powiedzmy średnio, jechałem na pierwszym stopniu wspomagania, a tam było 116 watów, coś takiego. No to zobaczcie, jak bardzo małe zużycie prądu jest. Jest mniejsze prądu, mam takie odczucia, niż nawet Bafang. Naprawdę. Zrobimy sobie na ten temat osobny film, osobne testy. No, też generalnie robię to dla siebie, żebym wiedział, jak mam pojechać, wyjechać i na ile mógłbym sobie pozwolić. I szczerze powiedziawszy, jak wyjdą mi testy, że ten spala mniej, to nie wiem, czy tego nie wybiorę się z tym rowerem właśnie na wycieczkę, taką dłuższą, którą już planuję w styczniu. W styczniu sobie pojadę pod namiot, znaczy od stycznia zamierzam jeździć tak jakiś regularniej na takie wycieczki, bo już dawno nie było. Wcześniej mi ta pandemia przeszkodziła, też nigdzie nie można było jeździć, później za dużo roboty było. No myślę, że od stycznia dla mnie to jest sezon wyjazdowy, bo ja nie lubię w lato jeździć, bo jest pełno ludzi wszędzie, a jak jadę sobie w styczniu, luty, marcu, no i tak od października powiedzmy też, to w ogóle ludzi nigdzie nie ma. Jak prawdziwy Janusz, taki wiecie, taki polski Janusz, nie? Tak jak było w 39,5. Tam też koleś wyjeżdżał właśnie do Sopotu poza sezonem, bo jest taniej. Ale tu nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi. Ja jestem typem samotnika, ja po prostu nie lubię ludzi, no. Brzydko to zabrzmiało, ale nie lubię ludzi. W sensie, no nie lubię takiego natłoku, wiecie. Ja czasami potrzebuję wyciszenia, pojechać sobie gdzieś. To najbardziej lubię. Naturę, cisza i spokój. Las. Ja w ogóle las uwielbiam, wiecie? Strasznie uwielbiam. Dobra, Marcin, znowu odbiegłeś od tematu. Gadaj o 750. Dobra, będę gadał. Tylko, że tu nie ma co gadać. Tu trzeba kupować i jeździć i zakładać. I słuchajcie, zakładajcie, jeździcie. Nie, silnik naprawdę jest kapitalny. Silnik jest lekki, słuchajcie. Bardzo fajnie się zbiera. Co wam pokazałem właśnie, że nawet jak macie przerzutki te najwyższe, czyli z przodu zębatka duża, z tyłu najmniejsza, czyli macie największe opory przy pedałowaniu, ale za to nie machacie nogami jak szalony Jaś Fasola, powiedzmy. Przy większych prędkościach macie lepszą kadencję, nogi wam nie uciekają. Jadąc tak szybko, dojeżdżacie gdzieś
że musicie stanąć. Nie musicie, słuchajcie, redukować przerzutki, tylko jak widzieliście, delikatnie naciśnięcie manetki, on z miejsca się zbiera. To nie to, co w silnikach bezpośrednich, tam już jest znacznie gorzej, tam trzeba troszeczkę się rozpędzić, bo można uwalić zwojenia, spalić w tym silniku, a tu on się sam się zbiera do startu, czy to właśnie z manetki, czy to naciśnięcie, jak zacznie działać czujnik pas, momentalnie dostajecie kopa i ruszacie. I to jest właśnie fajne w tym silniku. Zbyt mało przejechałem, żeby tak się wypowiedzieć na 100%, tak wiecie, ekspercko, że ten silnik jest po prostu super, że tak powiem. Ale to wszystko wyjdzie w planu. Na pewno oglądajcie mój kanał, to zobaczycie testy, jakie wykonuję, właśnie najróżniejsze i sami zdecydujecie. Jak już mówiłem, link do tego produktu macie w opisie filmu na dole, a my będziemy już kończyć ten odcinek, bo tak pewnie przydługi będzie. Na koniec, słuchajcie, jeszcze chciałem podziękować Bikeretterowi, bo na Twoim kanale widziałem prezentację właśnie tego statywu Ulanzi, taki fajny, od razu z nóżką, jest rozsuwany, tą ruchomą głowiczką taką fajną, kulową i jeszcze dodatkowo tutaj właśnie jest tu standardowa śruba do mocowania wszelkich akcesoriów fotograficznych, jak i mocowanie do smartfona. Chciałem Ci podziękować, bo bardzo fajna rzecz, bardzo często mi towarzyszy, także dzięki Artur i przy okazji zapraszam też na kanał Artura Bikerator. Fajna rzecz. A my będziemy już kończyć. Słuchajcie, jak Ci się podobało, daj łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, to konieczne, to jest bardzo konieczne. Kliknij w ten czerwony napis, tak żeby był szary, no i koniecznie klikajcie w ten dzwoneczek. Wtedy będziecie powiadamiani o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Jadę do domu, w tą jesienną, fajną pogodę i widzimy się w kolejnych odcinkach, już na jakichś innych testach. Pojadę sobie do Puszczy Bukowej, tam jest takie bardziej pagórkowato. Aha, jeszcze jedno, nie uciekajcie. Wpadł mi do głowy taki szatański pomysł dla fanów. To jest już niepraktyczny pomysł. Co myślicie, jakbym zapakował do jednego roweru silnik Bafanga i silnik 1000 W w tylnym kole? Tak dla testów. Chcecie, żebym to zrobił? Piszcie w komentarzach, to zrobię to, bo sam jestem ciekaw, jak będzie to funkcjonowało. No bo silnik Bafanga ma 750, no w piku nawet ma 1200. Silnik drugi 1000 W też ma w piku 1200. To łącznie będzie z 2500 watów w piku. Nie martwcie się o sprawy techniczne, jak to zrobię. Mam dwie baterie, sterowniki, wszystko osobno. Najwyżej na dwie manetki lecimy. Albo jedno na czujniku pas, drugie na manetce. To zobaczymy. Ale jeżeli chcecie, żebym zrobił taki test, to piszcie w komentarzach. To go zrobię. Dobra, widzimy się w kolejnych filmach, na które Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj kończymy. Cześć! Zobaczcie tutaj. Taki asfaltowy podjazd dosyć. Jest 3. stopień wspomagania. A teraz było troszeczkę z górki, teraz jest pod górkę. A zobaczcie. Ten silnik sam się wspina pod każdą górkę, słuchajcie. To fajna rzecz. Powiem Wam, że większość czasu jadę na 1. stopniu wspomagania. I to w zupełności wystarcza.